Dzień dobry. Dzisiaj Was zaskoczę, ponieważ sam się zaskoczyłem, kiedy popracowałem kilka dni tym sprzętem, czyli Works. Jest to Switch Driver 2.0. Bardzo ciekawa wkrętarko-wiertarka. Zapraszam na film. Małe wtrącenie na początek tego filmu. Kiedyś był u mnie znajomy, który mówi: Jarek, ja wiem, że Ty masz tonę sprzętu w warsztacie, ale jeśli będziesz miał okazję, zobacz sobie Worksa. Mile się zdziwisz. No więc mówię, dobra, jak będę miał okazję, to sprawdzę. No i właśnie mam taką okazję i dlatego tym bardziej się cieszę. I na dzień dobry, słuchajcie, właśnie ten Switch Driver, czyli wiertarka-wkrętarka, która ma bardzo ciekawą funkcję. Zobaczcie tutaj. Cyk, cyk. Czyli taki rewolwerowy zmieniacz narzędzi. Tak bym to nazwał. I to faktycznie naprawdę bardzo fajnie działa. No ale dobra. Jeszcze tutaj zobaczmy, co w takim razie mamy w opakowaniu, ponieważ jest to taki set, powiedzmy zerowy, tak? Czyli mamy, kupując w takim secie, mamy tylko i wyłącznie elektronarzędzie, a osobno możemy wybrać sobie akumulator. Tutaj mamy jeszcze oczywiście instrukcję, ale mamy również coś, czego jeszcze nie rozpakowywałem. Mamy klips do paska, który sobie zaraz zamocujemy, bo to jest bardzo przydatna rzecz. Lubię to mieć również zamocowane przy narzędziach. I mamy 4 wiertła i 2 bity. Również sobie zaraz użyjemy, zobaczymy, jakiej to jest jakości. Dobra, mamy uchwyt, mamy klips i możemy wczepiać baterie. Tutaj oczywiście będą pasować nam wszystkie baterie, jeszcze o nich za chwilkę opowiem. Mam 8, mam 4, lżejsza będzie 4, wystarczy. Ja tutaj nie mam co prawda paska, ale mogę sobie zaczepić nawet o kieszeń. W tych spodniach to wytrzyma i spokojnie wkrętarka ląduje tutaj przy kieszeni. Cyk. Bez problemu ten klips działa prawidłowo. Nie zniszczy nam spodni tutaj. Wszystko to jest dość dobrze przemyślane. Zacznijmy może od dołu, czyli od akumulatora. Tutaj, jak widzicie, mamy PowerShare Pro 20 V maksymalnie, ale co ciekawe, w tym systemie, słuchajcie, możemy stakować te baterie dla urządzeń, które na przykład chcą 40 V, czy mają taką możliwość zasilania 40 V, no to możemy ładować 2 baterie i mamy 40 V. Jeśli mamy 4 baterie, no to mamy 80 V, więc możemy to łączyć razem w zależności od tego, jakie możliwości też zasilania ma urządzenie, z którego korzystamy. No oczywiście standardowo w dzisiejszych czasach to już nie dziwi, czyli mamy poziom naładowania akumulatora. Pakujemy to. Kolejna rzecz to będzie tutaj to wzmocnienie, które mamy przed naszymi palcami. I to ma faktycznie tutaj 2 funkcje, ponieważ oczywiście pracując z tą wiertarką czy wkrętarką na drabinie, gdzieś w jakichś ciasnych miejscach, zawsze mamy ochronę, że wkręcając nigdy nie uderzymy się w nasz nadgarstek, ale kiedy tutaj pojawi się na przykład jakieś ostre wiertło, to tym bardziej chronimy swoje palce przed tym ostrym narzędziem. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj tradycyjnie spust oraz zmiana biegów. Myślę, że to jest klasyka, do której jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Absolutnie nie mam tutaj jakby uwag co do działania tego mechanizmu spustowego czy zmiany biegów. Przechodzimy do miejsca, którego nie widzimy w środku, czyli do silnika bezszczotkowego. W dzisiejszych czasach to również myślę, że już jest standardem, tak? Czyli mamy silnik bezszczotkowy, dłuższą pracę, o większej mocy, bezproblemową tak naprawdę, bo również nie mamy tutaj wymiany szczotek. Również to przekłada się na dłuższą żywotność samych baterii. Idziemy do góry, mamy tutaj mechaniczną zmianę biegów, 2 biegi, 450 i 1700 obrotów na minutę na biegu jałowym.
No i teraz mamy tutaj kolejny bardzo ciekawy przycisk, ten czerwony, który pozwala nam właśnie na zamianę tego wrzeciona. Wciskamy i dopiero wtedy luzujemy ten podwójny uchwyt. Mamy tutaj szybkozłączkę na 6,35 mm, jak pamiętam, hex, czyli szybkozłączka z kulką, czyli do tego typu bitów. Czyli ładujemy sobie tutaj na przykład, powiedzmy, trochę mniejsze, bo ja tutaj patrzę, jakie mam wkręty. Dobra, weźmy sobie na przykład mniejsze wiertło, a tutaj załadujemy sobie bit do wkręcania. I mając taką wkrętarkę w ręku, absolutnie nie marnujemy czasu na zmianę bitów, czy też może sięganie po drugi sprzęt. Kolejna rzecz, tutaj. Mamy tutaj opcję w tym momencie wiercenia, którą zmieniamy, no bo mamy tutaj bit do wkręcania. Przyciskając to miejsce, zmieniamy sobie 9 ustawień sprzęgła. Ale zauważcie teraz, że po zmianie na wiertarkę, czy na bit z wiertłem, mamy opcję wiercenia. Uwaga, cyk i mamy znowu wkręcanie. Jeśli bym to na przykład zamienił, tak, czyli zamienimy sobie miejscami, bo akurat nie patrzę na wyświetlacz, wkładam to tak jak jest, no i teraz mi się nie zgadza, tak? Tutaj mam wkręcanie, więc wystarczy zmienić na wiercenie. Przestawiamy, a tutaj mamy już sprzęgło ustawione. Więc to jest też fajne, słuchajcie, że mamy po zmianie tego typu narzędzia, również elektronika od razu nam się przestawia. To jest fajnie przemyślane. Bierzemy się w takim razie do pracy, czyli mam wiercenie, mam wkręcanie, sprawdzamy, tutaj jest ustawione OK, na drugim biegu, ale jeśli chcemy to, słuchajcie, naprawdę jeszcze zautomatyzować, to ja polecam jeszcze Wam opaskę magnetyczną, do której przyczepimy sobie parę wkrętów i wtedy możemy faktycznie zacząć pracować. Zobaczcie. Lecimy z wierceniem, zmieniamy na wkręcanie, biorę wkręt, cyk, z powrotem, cyk, co powiecie na to? Idzie robota, nie? No, jakbym miał okulary, to by mi szybciej by robota szła. Zobaczymy w takim razie, jak zachowa się jeszcze sprzęgło, bo tego jestem ciekawy. Czyli weźmiemy sobie tutaj na razie na 1. Prędkość druga, niech będzie. No i lecimy z wkręcaniem. OK. Zatrzymało się przed materiałem. Zobaczymy na przykład, nie wiem, no w połowie, tak? Na 5. O, panie. Tutaj jest naprawdę sporo mocy. Maksymalny moment obrotowy tutaj jest 50 Nm, więc to robi robotę, słuchajcie. No i na 9 to myślę, że będzie szło jak w masło. Ups, kurde. Przekrzywiło się. Zaraz wezmę większe wkręty, żeby nie było. Dobra, to jest za łatwa sprawa. W takim razie weźmy sobie jeszcze, sprawdźmy wiercenie. Również tą wiertarką, wkrętarką bez problemu poradzimy sobie w metalu. Też zaraz sprawdzimy. Drugi bieg. Dobra, potrzebne są większe wiertła, żeby to wypróbować tak naprawdę. Idę po większy sprzęt i zobaczymy,
lepsze testy. No to zobaczmy wiertło spiralne. Tutaj mamy 14 mm z uchwytem sześciokątnym, więc powinno to zadziałać. I zobaczymy. Na razie mam opcję wiercenia i bieg drugi. Bez problemu. No to zobaczmy coś większego. 18. Dobra. Zadziałało zabezpieczenie, więc zmienimy oczywiście na pierwszy bieg i zobaczymy, co będzie dalej. Aj, tutaj jest wkręt, więc już nie chcę niszczyć tego wiertła. Te wiertła pamiętacie? No nie wiem, czy to już nie przesada dla tego sprzętu, ale zobaczymy. Bo tutaj przydałyby się troszeczkę większe obroty, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to się spisze. Powiem Wam, że nawet nie jęknęło. No słychać dźwięki, jakie maszyna wydaje i idzie to naprawdę nieźle. 32 mm wiertło łopatkowe. To jest jedno chyba z najcięższych wierteł, jakie znam. Rewelacja, rewelacja. No, nie spodziewałem się, słuchajcie, że to udźwignie taki temat, a jak widać idzie bez najmniejszego problemu. To jeszcze tutaj możemy coś załadować, czyli wiertło stopniowe do stali i zobaczymy, jak sobie poradzi z rozwiercaniem tego. Proszę bardzo. Akcja błysk, słuchajcie, i mamy 10 mm czy 12 zrobione. I tutaj mamy stal, no to jest ze 3 mm spokojnie. Więc jak widać, to nie jest zabawka, słuchajcie, tylko do jakiegoś małego majsterkowania, że tak powiem, tylko te 50 Nm robi tutaj robotę. Jestem mile zaskoczony, słuchajcie, jak dużą to ma moc. Wszystko już powiedziałem? A nie, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, czyli tutaj mamy u góry jedną diodę LED, która doświetla nam miejsce pracy. Światła nigdy nie za wiele w czasie pracy i tutaj elegancko nam to świeci. Zobaczcie, tak, czyli mamy, tutaj wiercimy, tutaj dioda jest z góry, więc nie rzuca praktycznie cienia. Zobaczcie, to wiertło. Wiertło cień rzuca w moją stronę, ale tutaj patrząc jest to naprawdę dobrze doświetlone. Więc właściwa pozycja do tego doświetlania. Cieszę się bardzo, niezwykle się cieszę za każdym razem, kiedy widzę kolejne innowacje. Wydawać by się mogło, że wkrętarka i wiertarka temat jest po prostu już tak banalny, że obtrzaskany przez wszystkie firmy, a tutaj Works pokazuje, że można zrobić coś inaczej, ciekawiej i to się naprawdę powinno spisać. Link tradycyjnie w opisie i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć. Dziękuję za uwagę.